Counter-Strike, jedna z najpopularniejszych gier na całym świecie, o której myślę, że słyszeli wszyscy gracze, czy to tacy bardziej profesjonalni, półprofesjonalni, amatorzy, gracze okazjonalni. I myślę, że pewnie o tej grze słyszały również osoby, które z grami nie mają zbyt wiele wspólnego. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwsza wersja Counter-Strike'a powstała 19 czerwca 1999 roku, minęły 24 lata i była wtedy dodatkiem do gry Half-Life i na tym silniku również się opierała. Moja przygoda z Counter-Strike'iem rozpoczęła się od wersji 1.6 i mam do niej naprawdę duży sentyment i do całego Counter-Strike'a, ponieważ można powiedzieć, taka większa przygoda w internecie rozpoczęła się od projektowania skinów w Counter-Strike'u Global Offensive. A jeżeli wy gracie albo graliście, to dajcie znać, jaka wersja była waszą pierwszą w komentarzach. Niestety żaden mój skin nie dostał się do gry, jeżeli chodzi właśnie o CS-a Global Offensive, ale może mogłoby się to zmienić, skoro właśnie został wypuszczony Counter-Strike 2 i można by było reaktywować tą całą przygodę, więc dajcie znać w komentarzu, bo wtedy to były moje jedne z pierwszych live'ów, które nawet oglądało ponad 1000 osób. Dokładnie takie czasy kiedyś były. Ale dzisiaj mamy troszeczkę inny skin, raczej troszeczkę inny projekt custom, czyli będę robił skina na żywo. Żeby zacząć od troszeczkę prostszych elementów, to zaczniemy od tego właśnie karambita. Projekt wybraliście wy na Instagramie, bo było do wyboru albo 1, albo 2 i naprawdę minimalnie wygrała tutaj ta 1. Jak dobrze pokazuję przy montażu, to się wszystko okaże. Więc mniej rysunkowy motyw i pewnie padnie pytanie, czy ten nóż później będzie nadawał się do użytku, ale ogólnie bardziej traktowałbym go już jako nóż kolekcjonerski. Dlatego rozpocznijmy tą przygodę i zobaczmy, czy udałoby nam się reaktywować cały motyw projektowania skinów, tym razem do najnowszej części gry Counter-Strike 2. Nóż pomalowany podkładem, nawet jak się przyjrzycie, bo ostrość pewnie zbytnio teraz nie łapie, jest naszkicowana czacha. No to takich parę kresek bym to nawet szkicem może nie nazwał, ale przynajmniej wiem, w którym miejscu się znajdzie. No cóż, teraz trzeba wziąć się za pomalowanie tego wszystkiego i to takimi naprawdę małymi pędzelkami, bo powierzchnia nie jest zbyt duża, więc to, że dużo do pomalowania nie będzie, no to może być trochę złudne. Dlatego najpierw zacznijmy od ogółu, aby jak zawsze przejść do szczegółów. Podczas przebitek mogliście zauważyć, że zmieniłem trochę technikę, ponieważ skupiłem się bardziej na całej tej rękojeści niż na samym ostrzu i wygląda to na razie tak. Mam tutaj namalowaną tą całą, ten uchwyt, rękojeść, właśnie nie wiem jak to dobrze nazwać, mam nadzieję, że się zbytnio tutaj nie mylę. Tutaj druga strona została jeszcze mniej więcej tak wygląda. Dodam tutaj różnego typu pęknięcia, tak jak właśnie są na naszej tutaj wizualizacji. No, może nie tyle pęknięcia, co ogień, ale ja postaram się skupić właśnie na takich pęknięciach, żeby to wyglądało w ten deseń, ponieważ jakoś tak patrząc na ten nóż, jak nie było tego dołu, jakoś nie mogłem złapać takiej perspektywy tej czaszki, tego całego klimatu. Dlatego zdecydowałem się, że najpierw zrobię ten dół i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all, even though you might just shatter now. You're scared of time. Gotta beat the clock now. It's all up to pride. Tough but brave. Struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna cry. If I'm gonna fall back, it's a waste of time.
Muszę powiedzieć, że nie jest to łatwe malowanie takiego noża, bo powierzchnia nie jest zbyt duża. Została mi druga strona. Z tyłu nie będę malował czachy, nie będę jej powtarzał, ale wrzucę tutaj logo CS-a właśnie w takich płomieniach. I powiem wam, że malowanie tych płomieni no też jeszcze nie wychodzi mi za dobrze, ale spróbuję, bo podoba mi się ten motyw, więc z tej strony będzie logo Counter-Strike 2 i dodatkowo dookoła płomienie. Czas, aby zaprezentować wam mojego pierwszego skina na żywo. Ciekawe doświadczenie i całkowita nowość w moim warsztacie. Co powiecie, aby zrobić replikę czegoś większego? Dajcie znać w komentarzach i jak jesteś tu pierwszy raz, to zostaw suba z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć!